O głębokim poczuciu samotności, o ogromnym pragnieniu miłości, o determinacji, żeby być zauważonym i docenionym, o akceptacji, odpuszczeniu i zrozumieniu, które sprawiają, że przeżywanie cierpienia jest szlachetne, przejmowanie się opinią innych wydaje się dziecinne, miłość zastępuje strach, przychodzi spokój i się żyje. Całe życie na zasiłku, bo to się opyla. Rozmawiałem ostatnio z paroma osobami i bynajmniej nie mówię o tym, żeby pochwalić się, że znam bardzo wpływowych ludzi. Mówię o tym, bo kiedyś tak głęboko w sercu myślałem, że jestem sam na świecie. Potem pomyślałem, że jest nas kilku. A teraz kocham świat i mam mocne przekonanie, że jest nas w pizdu wielu. Polacy 2.0, JBC Lifestyle, Singaporeland i co? I nie tylko. No i rozmawiałem ostatnio z paroma osobami. Jedną z osób był gościu z YouTube, którego zaprosiłem na kawkę, bo napisał fajny komentarz. Inną z osób był gościu, którego kiedyś tam znałem, zgłosił się do mnie na konsultacje, treningi, rozmówki, a jak ktoś się zgłasza, to rozmawiam, nie? Proste. Ogólnie rozmawiam całkiem sporo, z ludźmi różnymi. Jednych znam dobrze, innych gorzej, jeszcze innych w ogóle, niektórych nawet z widzenia nie znam. Ale czasami w konwersacji otwieramy się na tyle mocno, że wychodzi z nas coś, co długo chciało wyjść, ale nie miało do tego przestrzeni. Być może nie czuliśmy, że nasze domyślne, początkowe środowisko było gotowe do tego, żeby nas wysłuchać i zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy. Z traumami, bolączkami, dolegliwościami i autentyczną perspektywą patrzenia na świat. Ludzie wokół tak kurczowo trzymają się swoich masek i napędzani strachem bycia zdemaskowanym grają w ciula, że ta maska to moja prawdziwa twarz, o co ci chodzi, kurwa. Każdy wie, ale każdy udaje, że nie wie. I utrzymujemy ten status quo i jak kotlet panierujemy się w grupy, rozmawiając o bezpiecznych tematach i wspólnie sobie narzekając. Tak to jest w tej Polsce, na tej zasadzie. Ktoś coś powie, ty się domyślisz ostatniego słowa zdania i je dokończysz, że niby się rozumicie. Większość ludzi całkiem nieźle gra w tę grę długie dekady swoich żyć. W jednym gronie powiemy sobie coś miłego, w drugim się poobgadujemy, potem postaramy się pamiętać co, komu, o kim mówiliśmy i przeważnie wszystko gra. Jest jednak skromna grupa ludzi, którym nie podoba się ta gra. Można by winić ich odmienność, wrażliwość, traumy lub Tuska. Donald, lecz nie ten z kraju myszki Miki. To ten polityk, który dał wam orliki. Natomiast faktem jest, że tacy ludzie czują się bardzo niekomfortowo. Co więcej, i to jest jedna z głównych myśli, jakimi chciałbym się dzisiaj podzielić, pojawia się wrażenie, że skoro inni wokół są z tym ok, a ja nie, to ze mną jest coś nie tak. I siedzimy sobie przy stole z tymi debilami i poczucie wyższości zamienia się w poczucie niższości, że to ja jestem ten zły, bo mam sumienie. I nie byłoby to aż tak złe, gdyby nie to, że to poczucie głębokiego odizolowania jest bardzo cierpieniogenne i paraliżujące. Na tym etapie rozwoju kanału JBC 365 Gym chyba nie muszę mówić, jak fundamentalnym elementem podstawowej motywacji do życia jest poczucie przynależności. A będąc w takim środowisku, mogłoby się wydawać, że nigdzie nie należymy, bo tutaj, gdzie jesteśmy, to na pewno nie należymy. I pojawia się, czasem przypadkiem, czasem przez odbicie się od subiektywnego dna, a przeważnie trochę tego, rozmowa, w której nasza perspektywa bynajmniej nie jest niepasującym elementem. Nasze przeżycia są bardzo podobne do przeżyć naszego rozmówcy. Ja też tak mam. I nagle z tego poczucia braku przynależności pojawia się poczucie przynależności. Wtem pojawiają się uwolnione pokłady energii, motywacji i ogólnie super. I czego się z tego można nauczyć? Po pierwsze, primo, odrobina matematyki. Jak siedzisz przy stole z 9 osobami i wydajesz się być niepasującym elementem, to stanowisz 10%. Ale jeżeli masz zaplecze 90 innych ludzi, z którymi czujesz więź, nie gracie w te chujowe, motywowane strachem gry, tylko zdejmujecie maski albo chociaż przyznajecie, że je macie, wówczas czujesz się normalniejszy. W tym metaforycznym sejmie masz większość, 91% osób i możesz mieć swojego marszałka. A te pozostałe 9%, które jeszcze do niedawna było tą większością, która dawała ci poczucie braku przynależności, jest tylko mniejszością. To oni są nienormalni, nie ty. Po drugie, primo, relatywistyka. W tej całej rozkminie jest kilka pułapek. Jedną z nich jest klasyfikowanie ludzi na autentycznych i nieautentycznych, lub którzy są w twojej bandzie i tych, co nie są. Otóż wszystko jest względne i wszystko jest na skali. Nadal warto selektywnie zarządzać swoim czasem i dobierać się świadomie w relacje, ale zrozumienie, że każdy z nas ma tutaj tak samo, może uwalniać więcej empatii i życzliwości. Zarówno do siebie, jak i do ludzi, którzy pozornie do nas nie pasują. Po trzecie, primo, ultimo, call to action.
To nie jest wyzwanie na zasadzie zdać, zakuć, zapomnieć. To jest jak mycie zębów. Jak raz umyjesz, a potem już nie będziesz mył, to pewnie jest większe ryzyko próchnicy czy jakiegoś innego gówna, nie wiem. Nie znam się na stomatologii i nienawidzę dentystów prawie tak, jak dr Michał Wankę studentów. Tak samo jak dźwiganie na siłowni. Nie chodzi o to, mi przynajmniej, ty se tam rób co chcesz, żeby raz zrobić formę na Sopot, a potem być ulaną, wiadomo, do końca życia. Tylko żeby to było sustainable. Sorry for my bad English. My tu zostaniemy lata, oni po kilka godzin. Może i fajnie by było, gdyby to, co najcenniejsze w życiu, było bardziej poetyckie. Że jest film, w filmie jest konflikt, rozwiązujemy konflikt, kończymy film i jest zajebiście. To nie jest film. To nie jest Mackay Pfeiffer. To jest życie. Czaisz różnicę? To film, a to życie. I w tym życiu trzeba rano na nowo wstać, podlać metaforyczne kwiatki, wypić kawkę, pomyśleć o życiu, zrobić przysiady, martwe ciągi i ćwiczenia, które wymagają koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi, być obecnym dla ludzi, na których nam zależy, być asertywnym dla ludzi, którzy naruszają nasze granice, zrobić jakieś tam inne rzeczy, na które się zapisaliśmy, wypisać się z rzeczy, na które się zapisaliśmy, ale na które już nie chcemy być zapisani, zjeść twaróg chudy, warzywka, owsiankę, wisienki, kiwi ze skórką, skyra waniliowego, pokontemplować egzystencję słuchając Rogala DDL, nie dać sobie powiedzieć jakiemuś Polakowi z YouTube'a, jak trzeba żyć i potem ewentualnie można se puścić jakiś film. Ale pamiętajmy, życie to jest życie, film to jest film, kaloria to jest kaloria, a brzuch to jest mediator.